Witam na kanale Elmark Automatyka. Mam nadzieję, że podobał się poprzedni odcinek. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, kliknijcie tutaj, bo wiele zagadnień z poprzedniego odcinka powtórzy się też dzisiaj. Pamiętajcie zasubskrybować nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne filmy z tematyki serwonapędów. W ostatnim odcinku poznaliście podstawy serwonapędów. Dzisiaj przejdziemy do wiedzy bardziej praktycznej, bo pokażę, jak można szybko i łatwo rozpocząć pracę z serwonapędami Unitronics. Nasza aplikacja będzie składała się z sterownika PLC, serwosterownika oraz serwosilnika. Przed sobą mam serwosilnik o mocy 400 W. Jak widać, składa się z dwóch przewodów, jednego zasilającego, a drugiego encodera. Wybór przewodów jest stosunkowo prostą sprawą. Zależy od serii silnika B2, B3 lub B4 oraz wyposażenia, bo część naszych serwosilników może posiadać hamulec. W przypadku encodera jest podobnie. Mamy oddzielny przewód do encodera inkrementalnego i oddzielny do absolutnego. Również nasze przewody występują w różnych długościach, od 3 do 10 metrów, a także w wersji robotycznej, która jest specjalnie przygotowana na częste zgięcia lub przemieszczenia. Nasze serwosterowniki występują w dwóch konfiguracjach zasilania: 230 V jednofazowe i 400 V trójfazowe, a każdy serwosterownik pasuje pod konkretny model serwosilnika. W naszym przypadku mamy serwosilnik o zasilaniu 230 V. L1 i L2 stanowi główne przyłączenie zasilania. Poniżej mamy przyłącza dławika, które może służyć do redukcji harmonicznych. Dalej przyłącza układu sterującego oznaczone L1C i L2C. Podział na przyłącze główne i sterujące wynika z faktu, że serwosterownik pełni rolę zasilającą i sterującą na podstawie odczytów encodera. B1, B2 i B3 służy do przyłączenia zewnętrznego rezystora regeneracyjnego. Jest on potrzebny szczególnie w aplikacjach, gdzie będziemy wykorzystywać serwosilnik powyżej parametrów znamionowych. Może to uratować nasz serwonapęd przed przepięciami i trwałym uszkodzeniu. Przyłącze U, V i W stanowi zasilanie serwonapędu, a poniżej mamy jeszcze uziemienie. Natomiast z prawej strony mamy złącza komunikacyjne i sygnałowe. Zaczynając od góry, mamy dwa porty komunikacyjne, które pozwolą na obsługę protokołów Modbus, CAN-Open i opcjonalnie EtherCAT, aby nawiązać połączenie z sterownikiem PLC. Poniżej mamy złącza wejść-wyjść, gdzie możemy podłączyć dodatkowe komponenty sygnalizacyjne czy zabezpieczające pracę na stanowisku z serwonapędem. I na koniec złącze encodera, które jest niezbędne do realizacji sprzężenia zwrotnego. Do samego uruchomienia serwonapędu nie jest potrzebny sterownik PLC, ale z nim programowanie jest o wiele łatwiejsze i mamy również możliwość zdalnej pracy. Najwyższa pora podłączyć nasz serwonapęd. Pamiętajmy, że przy pracy z wysokimi prądami najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo, dlatego nasz układ powinien być dodatkowo zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym. Zaczynamy od podłączenia głównego zasilania, następnie zasilanie sterowania i rezystor regeneracyjny, zasilanie naszego serwosilnika i przewód encodera. Włączamy zasilanie. Jak widzicie, na panelu operatorskim pojawiły się litery BB, co oznacza Base Block, czyli nasz serwosilnik jest aktualnie wyłączony, a komunikacja między serwonapędem i serwosilnikiem jest ustanowiona. Jako że nie pojawiły się żadne alarmy, możemy spokojnie przetestować nasz serwonapęd. Prawidłowość działania naszego układu możemy sprawdzić przez parametr FN002. Naciskamy Mode, przechodzimy do FN02 i za pomocą przycisku Mode włączamy nasze serwo i przyciskami góra-dół możemy go wprawiać w ruch. No dobrze,
Do naszego układu brakuje jeszcze jednego komponentu – sterownika PLC. Uruchomienie jest naprawdę proste. Wystarczy, że podłączymy przewód CAN bus, a sterownik nawiąże automatycznie komunikację z serwonapędem. Teraz mogę za pomocą panelu HMI zarządzać całym układem. Jak widzicie, wartości się tutaj odpowiednio zmieniają i serwonapęd będzie dążył do zadanej pozycji. Możemy także obserwować prędkość i moment obrotowy. W dzisiejszym odcinku dowiedzieliście się, jak łatwo przygotować serwonapęd Unitronics do pracy. Mam nadzieję, że wszystko było jasne, ale jeśli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie w komentarzach. Postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości. Dodatkowo w opisie umieściłem instrukcję, w której szczegółowo opisuję to, co dzisiaj powiedziałem, oraz wymieniłem kilka powszechnych problemów przy rozpoczynaniu pracy z serwonapędami. W następnym odcinku pokażę, jak wykonać konfigurację i programowanie serwonapędów na podstawie naszego sterownika PLC. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować nasz kanał, aby nie ominęły Was żadne odcinki z Akademii Serwonapędów. Tymczasem dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki.